Kusto Query Language, KQL. To język do wykonywania zapytań, który prezentowałem już na kilku przykładach w ramach poprzedniego filmu dotyczącego Real-Time Intelligence w Fabriku. W tym filmie z kolei chciałbym rozszerzyć te przykłady na podstawie zestawu danych o zjawiskach meteorologicznych. Na potrzeby tego przykładu nie będziemy budować całego event streamu, odwoływać się do danych strumieniowych. Uproszczę tą drogę, tworząc Event House, a następnie wstawiając do bazy KQL dane przykładowe. Ze względu na charakter tych przykładowych danych nazwę Event House właśnie Weather EH, jak Weather Event House. W ramach tego Event House'a, w ramach bazy danych wskażę, że interesuje mnie pobranie danych przykładowych z tej pierwszej kategorii one time, czyli nie odwołujemy się do danych strumieniowych, wstawiamy zestaw danych na podstawie próbki z tych dostępnych tutaj danych dotyczących wahań notowań giełdowych, danych z telemetrycznych z IoT czy z innych przykładowych zbiorów. Wybieram zestaw niespełna 60 MB Weather Analytics. W tym momencie dane są ładowane do bazy KQL i już po chwili możemy z nich korzystać. Jak widać na poniższym podglądzie będą to dane archiwalne zawierające zestaw danych z 2007 roku dotyczący zjawisk pogodowych takich jak śnieżyce, tornada w poszczególnych stanach Stanów Zjednoczonych. Znajdziemy tutaj także informacje o tym, kiedy to zjawisko pogodowe się rozpoczęło, a także kiedy się zakończyło. I to są te podstawowe kolumny, na których się skupię, pomijając szereg pozostałych kolumn. Ale na początek skopiuję przygotowany skrypt, który jest dostępny oczywiście w ramach GitHuba. Link w opisie tego filmu. Skopiuję ten skrypt i wstawię do domyślnie przygotowanego query setu. Utworzę nowy skrypt w ramach tego query setu, nazwę go weather i wkleję kod ze schowka. To będzie przestrzeń, w ramach której będziemy pracować w tej demonstracji. Nie będę tutaj odwoływał się do innych elementów Fabrika, do innych itemów, przechodząc od razu do przykładów skryptu. Jak widać na wstępie, komentarze w KQL oznaczamy właśnie w taki sposób. Z kolei wyświetlanie zawartości tabeli, do tego nie potrzeba ani użycia specjalnego zapytania select, po prostu wskazujemy nazwę tabeli, do której się odwołujemy i wybieramy przycisk Run albo też Shift Enter. W tym momencie, jak widać, kolorowanie składni nie do końca nam zadziałało. On nie wykrywa tabeli weather. Możemy przełączyć się do innego elementu w tej bazie KQL i już po chwili, czy też do innego skryptu i po chwili to kolorowanie składni powinno wyróżnić odpowiednio tabele i kolumny, z których będziemy korzystać za chwilę. A więc jeszcze raz, wyświetlam zawartość tabeli weather, Shift Enter. Została wyświetlona zawartość, 60 000 rekordów. Przypominam, o tym wspominałem już w poprzednim filmie, nie musimy nawet zaznaczać tej tabeli, ustawiamy się kursorem myszy gdzieś w obrębie tabeli, czy tego zapytania, które chcemy wykonać, Shift Enter. Dobra wiadomość dla osób, które mają doświadczenie z Transact SQL-em. W ramach m.in. Fabrika możemy wykonywać zapytania posługując się znaną nam składnią select, a więc wykonuję zapytanie odwołując się do pierwszych 100 rekordów z tabeli weather i widzimy wyniki. Jak widać w tym przypadku to zapytanie, w związku z tym, że nie używa natywnej składni KQL, nie zostało pokolorowane, ale już podpowiadanie składni jak najbardziej działa. Przejdźmy jednak do typowych wywołań języka KQL, bo to one bardziej sprawdzą się poprzez wygodę, chociażby do wykonywania
zapytań na danych o charakterze strumieniowym, na danych zapisanych w często znacznie większych bazach niż bazy SQL, z którymi mamy do czynienia, posługując się zapytaniami select. Chociażby to zapytanie wyświetla pierwszych 10 wierszy. Jak widać w wyniku widzimy 10 rekordów. Do tego służy operator take. Możemy też zamiast z take'a korzystać z polecenia operatora limit. Wynik będzie dokładnie taki sam. Zwróćmy uwagę, że poszczególne operatory będą oddzielane znakiem pipe. To wcale nie oznacza, że musimy koniecznie podzielić zapytanie na kolejne wiersze. Możemy to wszystko zapisać w jednym wierszu, ale w ten sposób będzie znacznie wygodniej, szczególnie, że w przypadku KQL-a kolejność wpisywania operatorów poszczególnych elementów zapytania będzie miała znaczenie. Pokażę to na jednym z kolejnych przykładów. W tym przypadku nie tylko wyświetlam 10 wierszy, ale też wskazuję, na podstawie której kolumny te wiersze mają być wcześniej posortowane, a więc wskazuję, które 10 wierszy ma być wyświetlonych. Zwracam jednak uwagę na to, że wskazując, aby to sortowanie polegało na podstawie zawartości kolumny state, widzimy jako te pierwsze wiersze stan zaczynający się na literę W, a więc domyślne sortowanie w KQL-u to sortowanie malejące. Dopisując descending, dokładnie taki sam wynik. A więc jeśli zależy nam na posortowaniu wierszy rosnąco, musimy upewnić się, że dodajemy słówko ASC. I wówczas pierwszym stanem wyświetlanym jest Alabama. Te wszystkie 10 rekordów to informacje o zjawiskach pogodowych w Alabamie. W kolejnym przykładzie chciałbym sprawdzić niepowtarzalną listę stanów, a więc distinct state, i te wyniki posortuję rosnąco po nazwie stanu. Otrzymujemy 67 rekordów, kolejne stany. Jeśli chcemy zobaczyć niepowtarzalną listę zjawisk pogodowych, a więc koncentrując się na kolumnie event type, wpisuję distinct event type i sortuję również po tej kolumnie. A więc to jest pełna lista 406 rodzajów zdarzeń, które są zapisane w tej tabeli. Pora na operatory project i extend. Ten pierwszy zastępuje niejako polecenie select, a więc odwołuję się do tabeli weather, wskazuję, że interesuje mnie tylko 5 rekordów, następnie dodaję kolumnę obliczaną, korzystając z operatora extend. Ta kolumna będzie miała nazwę duration i będzie wynikiem odjęcia od daty zakończenia występowania tego zjawiska pogodowego, daty rozpoczęcia. A więc zobaczymy czas trwania tego zjawiska. W project zapisujemy, które kolumny są dla nas interesujące, czas rozpoczęcia, zakończenia, ten wyliczony właśnie czas trwania, duration, a następnie rodzaj zjawiska pogodowego i stan. To na tych kolumnach będę się koncentrował również w kolejnych przykładach. Możemy stosować aliasy właśnie w tej części project, która zastępuje nam selecta z SQL-a. Przed nazwą kolumny wskazuje, jak ta kolumna ma się nazywać w wyniku. Czyli teraz start time ma być zaprezentowany w kolumnie o nazwie czas start, następnie end time to czas koniec, czas trwania to duration, typ zdarzenia, event type, no i stan to state. Pora na filtrowanie. Do filtrowania służy operator where, a więc nie ma tu zaskoczenia. Zaskoczeniem będzie jednak, że domyślnie filtrując wiersze, KQL jest wrażliwy na wielkość liter. A więc jeżeli ten Nowy Jork, który nam zadziałał w poprzednim przykładzie i wyświetlił 1750 rekordów, jeśli ten Nowy Jork zapiszemy w inny sposób niż w tej tabeli, używając dużych i małych liter, to zobaczymy pusty wynik. Jeszcze jedno, na co nie zwróciłem uwagę, operator porównania, o ile w Transact SQL-u to pojedynczy znak równa się, podobnie jak w standardowym SQL-u, w przypadku KQL-a to będzie podwójne równa się znane z wielu języków programowania. Ale żeby wyłączyć tą wrażliwość na duże małe litery, czyli chcąc wyświetlić mimo wszystko Nowy Jork, pomimo że nie zapisaliśmy go w taki sposób jak w tabeli, zastępujemy ten podwójny równa się operatorem, które widać w tym miejscu. I w tym momencie zobaczę zarówno Nowy Jork zapisane dokładnie w taki sposób, jak i występujący w tabeli pisany wielkimi literami.
Wspominałem, że kolejność ma znaczenie. Właśnie na przykładzie filtrowania można to łatwo zaprezentować. Otóż najpierw odczytajmy z tabeli weather stan wiersze dotyczące zdarzenia dotyczące stanu Nowy Jork, a następnie odfiltrujmy 5 rekordów. Jak widać było wcześniej, tych wierszy przypisanych do Nowego Jorku jest tam zdecydowanie więcej niż 5, a więc w wyniku zapytania widzimy 5 wierszy. A co gdybyśmy najpierw określili, że interesuje nas 5 rekordów, a dopiero później odfiltrowali Nowy Jork? Okazuje się, że w tej pierwszej próbce, jeśli zaznaczę tylko 2 wiersze i wykonam, pojawia się Nowy Jork, ale również i inne stany. To pokazuje, że KQL precyzyjnie, zgodnie z operatorami, które wpisujemy, wykonuje to zapytanie. Czyli ja mogę najpierw określić jakieś warunki filtrujące, najpierw ograniczyć liczbę wierszy, aby następnie dopiero na tym podzbiorze wykonać pewne dodatkowe operacje, jak łączenie tabel, agregację. Zwracajmy na to uwagę, to daje nam nie tyle pełną, co inną może kontrolę nad wykonywaniem zapytań niż w przypadku SQL-a, w którym nieprzerwanie asystował nam optymalizator zapytań i często decydował o tym, w jakiej kolejności wykonać chociażby łączenie tabel. Tutaj to my decydujemy o kolejności wykonywania operacji. Agregację danych. Operator summarize, czyli chciałbym zobaczyć, ile wierszy znajduje się w tej tabeli weather. Jak wspomniałem wcześniej, to tylko statyczna próbka danych, a więc w naszym przykładzie w tabeli weather dane nie przyrastają. Funkcja count poprzedzona operatorem summarize. W tym przypadku możemy ograniczyć, skrócić to zapytanie po prostu do funkcji count. Widzimy w wyniku dokładnie ten sam rezultat. Jeżeli chcemy tą kolumnę nazwać inaczej, zwróćmy uwagę, że ona ma taką samą nazwę jak funkcja agregująca. W przypadku Transact SQL-a mielibyśmy kolumnę o nazwie noColumnName. W ramach operatora summarize określamy, podobnie jak wcześniej aliasy, liczbę zdarzeń jako nazwę kolumny i dopiero funkcję agregującą. Jeśli chcemy pogrupować dane przed wykonaniem funkcji agregującej, dodajemy by state, co spowoduje pogrupowanie danych według stanu, a następnie dla poszczególnych grup wyliczenie funkcji count. Domyślne sortowanie malejąco, a więc już widać, że te pierwsze rekordy to stany, dla których liczba zarejestrowanych zdarzeń jest największa. Możemy oczywiście agregować po więcej niż, po większej niż jednej kolumnie, chociażby po nazwie stanu i rodzaju zjawiska. W tym przypadku określiłem to sortowanie, chcę, żeby stany były posortowane rosnąco, a zjawiska malejąco. I tak widzę najpierw Alabamę, zjawiska to tornado i pozostałe, następnie Alaskę i tutaj również w ramach Alaski te zjawiska pogodowe są posortowane malejąco, dokładnie zgodnie z tym, co wpisałem w zapytaniu. Distinct count to funkcja, która pozwala nam zliczyć niepowtarzalne wartości. A więc w ramach summarize określam, że chciałbym zobaczyć, grupując według stanu, najpierw liczbę zdarzeń, a następnie typy burz, czyli liczbę tych zdarzeń niepowtarzalną. W Alabamie mamy do czynienia z liczbą zdarzeń ponad 1300, z tego niepowtarzalnych zdarzeń jest 15. W Alasce jest ich 257, ale podobnie, tylko 257, ale podobnie jak dla Alabamy, rodzajów tych zjawisk pogodowych jest kilkanaście. Dodajmy filtrowanie, a więc chcemy ograniczyć ten wynik tylko do stanów, w których liczba zjawisk pogodowych była większa niż 2000. To spowoduje ograniczenie wyniku do zaledwie 5 rekordów, bo tylko te 5 stanów spełnia to kryterium. Kolejny przykład to funkcja, której nie znajdziemy w standardowym SQL-u, pozwalająca koszykować dane. Znacznie ułatwia analizy wtedy, kiedy operujemy na danych czasowych. Mam możliwość wyliczenia liczby wierszy, bazując na kolumnie start time, ale jednocześnie niejako grupując te informacje, te wiersze ze względu na
czas zapisany w kolumnie start time według odpowiednich jednostek czasu. W tym pierwszym przykładzie chciałbym, aby wartości ze start time zostały zaokrąglone do poszczególnych godzin i dopiero do tych poszczególnych godzin wyliczona funkcja count. W tej pierwszej kolumnie widzimy odpowiednio informacje z 1 stycznia 2007 dla północy, poniżej dla godziny pierwszej, jeszcze niżej dla godziny drugiej. Wcześniejszy przykład prezentował dane pogrupowane dokładnie do takiej wartości, która znajdowała się w start time, a więc mogę tutaj znajdować się informacje o minutach albo i sekundach. Możemy w ramach funkcji bin wskazać również inną jednostkę czasu niż godzina, chociażby dzień. Jeden dzień, a więc w wyniku widzę już 365 rekordów. Pokażę, że ten pierwszy przykład wyświetlał 28 000 rekordów. Tak, a więc dla jednego dnia widzimy tutaj wyzerowaną informację o czasie i count zliczany dla poszczególnych dni. To nie musi być koniecznie jeden dzień. Tą liczbę dni możemy definiować. Jeśli wskażemy, że interesuje nas koszyk 180 dni, to w wyniku zobaczę tylko 3 rekordy i to są te 3 zakresy. Z SQL-a znamy oczywiście składnię partition by, a więc możliwość stosowania funkcji okna dla poszczególnych zakresów. To wszystko w jednym wierszu bez potrzeby wcześniejszego grupowania danych. W KQL-u również partition by występuje. W moim przykładzie odwołuję się do tej samej tabeli, wskazuję, które kolumny mnie interesują, filtruję te dane, a więc interesują mnie tylko tornada, a następnie definicja partycji. Czyli dla tego typu zbioru danych chciałbym dodatkowo dodać informację o poprzedniej wartości kolumny damage property, czyli liczbie zniszczeń. Została dodana kolejna kolumna nazwana przeze mnie aliasem prevDamage i dla pierwszego wiersza nie ma poprzedniej wartości w tym oknie, które w moim przykładzie obejmuje wszystkie wyniki, wszystkie 1238 rekordów, dlatego że wcześniej odfiltrowałem tylko konkretny event type, tylko tornada. Tak więc dla pierwszego wiersza nie ma poprzedniej wartości, pusty wynik dla tej kolumny, ale już dla kolejnego rekordu wiersze sortujemy po start time. Widzimy tutaj informację 1500. Dla kolejnego rekordu to będzie 500, a więc funkcja offsetu znana również ze SQL-a. Tylko nazywa się nieco inaczej. Dodatkowo w przykładach używanych partycjonowania w KQL-u powinniśmy z dobrymi praktykami określać poprzez hint strategy, jak duży zbiór niepowtarzalnych, unikalnych wartości przewidujemy znaleźć w tej tabeli. Ja korzystam z wartości liczonych w tysiącach, a więc korzystam ze strategii native. W przypadku, gdybyśmy pracowali na zbiorze z milionami niepowtarzalnych wartości, wybralibyśmy shuffle. Po szczegóły odsyłam do dokumentacji. Poniżej kilka innych przykładów funkcji użytecznych wtedy, kiedy pracujemy z danymi czasu. Sprawdźmy, jak wyglądają wiersze w tabeli weather, jaki to okres czasu. Ja wcześniej wspominałem, że są to dane z 2007 roku. Domyślne sortowanie malejące, a więc na początku tego zbioru widzę 31 grudnia 2007. Za pomocą funkcji min-max sprawdzę szybko, jaki faktycznie zakres wartości w start time znajduje się w tej tabeli. Jak widać, jest to 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007. Mogę filtrować wiersze, określając, że wartość start time ma być mniejsza niż 4 godziny temu. To zapytanie oczywiście zwróci wszystkie rekordy, dlatego że wszystkie one spełniają ten warunek. Z kolei jeśli wskażę, że interesują mnie wiersze, które w start time mają wartość większą niż 4 godziny temu, a więc od bieżącego czasu odejmujemy 4 godziny, zobaczę pusty rezultat. Aby to zapytanie zwróciło mi jakieś dane, wskazuję tutaj odpowiednio spreparowaną liczbę dni
dla końca listopada 2024 roku. No i w tym momencie zobaczę 115 rekordów. To tylko jedna z funkcji, a właściwie jedno z miejsc w KQL-u, gdzie posługujemy się właśnie określaniem godzin, minut czy dni. W dokumentacji znajdziemy dokładną listę tych jednostek, które możemy określać, a więc mogą być to dni, godziny, minuty, sekundy, milisekundy i tak dalej. Link oczywiście w opisie tego filmu. Poza tym, że znajduje się on właśnie w tym skrypcie. Operator between, znany ze SQL-a, tyle że zapisywany tutaj nieco w inny sposób. Wskazujemy poprzez operator between, następnie w nawiasie dwie graniczne daty, tyle że połączone są one dwukropkiem, czy też dwoma znakami kropki, a nie operatorem AND. W tym przykładzie wyświetliłem wszystkie wiersze, dla których start time jest pomiędzy 1 stycznia 2007, godzina 15, a 5 stycznia 2007. W ramach operatora between możemy też korzystać z takich funkcji jak now, a więc wyświetlam wszystko, co zostało zarejestrowane, te zjawiska pogodowe, które rozpoczęły się od 1 grudnia 2007 do aktualnego daty czasu, dzięki czemu widzę wszystkie rekordy właśnie z grudnia, z końca tej próbki danych. Korzystając z funkcji now również możemy odejmować jednostki czasu, korzystając z wartości timespan, które pokazywałem przed chwilą w dokumentacji. Czyli wszystko, co wydarzyło się od 1 grudnia 2007 do dnia poprzedzającego aktualny czas. W ramach KQL-a możemy jednocześnie decydować o innej reprezentacji wyniku niż tylko tabeli. Korzystając z operatora render, który akurat w tym przypadku musi wystąpić na końcu naszego zapytania, mogę chociażby określić, że właśnie ten zbiór, a więc zdarzenia z kategorii tornado, których dla poszczególnych stanów jest więcej niż 100, właśnie te dwa rekordy chcę wyświetlić w ramach wykresu. Akurat tutaj został wybrany wykres kołowy, ale już IntelliSense podpowie nam znacznie więcej możliwości. Ja akurat zapisałem w tym przykładzie wykres kolumnowy. Dodatkowo możemy dodać sortowanie, aby zdecydować, jak te kolumny na wykresie mają być prezentowane w kolejności rosnącej czy malejącej, w zależności od liczby zdarzeń. W przypadku analizy danych czasowych użytecznym będzie również operator timechart. Wcześniej podzieliłem te dane na koszyki po 30 dni, dzięki czemu widzę taką analizę liczby zjawisk pogodowych w oknach poszczególnych 30 dni dla poszczególnych miesięcy. To cały czas tylko wstępne przykłady, pobieżne możliwości KQL-a. Jeśli jesteście zainteresowani kolejnymi przykładami, czy też opisem charakterystycznych dla KQL-a funkcji, bardzo proszę o pozostawienie komentarza pod tym filmem. Jeśli chcesz wiedzieć o kolejnym filmie dotyczącym możliwości Fabrika, proszę włącz subskrypcję tego kanału. Do zobaczenia.